Witam. Zapraszam na jeden z najsmaczniejszych keksów, jakie piekłam. Mięciutki, wilgotny, z bakaliami. Jest prosty do zrobienia i długo zachowuje świeżość. Piekę go na święta i na co dzień. Zapraszam na filmik. Keks upieczemy w foremce wysmarowanej masłem i posypanej mąką lub wyłożonej papierem do pieczenia. Oto składniki na ciasto. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Oprócz bakali. W misce mieszamy bakalie i orzechy. Ich ilość zależy od gustu. Ciasto samo, bez bakali, jest również bardzo smaczne. Rodzynki moczymy kilka godzin wcześniej w rumie. Potem wyciskamy je dokładnie i dodajemy do reszty bakali. Nie wylewamy rumu, potem wlejemy go do ciasta. Wsypujemy 2 łyżki mąki z przepisu i mieszamy. Dzięki temu bakalie nie opadną podczas pieczenia. Do przepisu wykorzystamy 320 g mąki, 2 szklanki. W miseczce mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia. 10 g proszku. Na boku mieszamy 5 jajek z 3 łyżkami cukru pudru z przepisu. Miksujemy przez chwilę i odstawiamy na bok. Do misy miksera lub planetarii wkładamy 250 g mięciutkiego masła. Miksujemy na szybkich obrotach, aż masło zrobi się puszyste. Po 2 minutach wsypujemy resztę cukru pudru. W sumie użyjemy 220 g cukru pudru. Zaczynamy powoli, a potem szybko miksujemy na szybkich obrotach. Co jakiś czas zgarniamy masło ze ścianek miski. Po kilku minutach masło zrobi się białe i bardzo puszyste. Wówczas zaczynamy wlewać po trochu jajka. Miksujemy na szybkich obrotach. Ciasto może się zważyć, to jest normalne. Po wsypaniu mąki zrobi się gładkie. Po wlaniu jajek miksujemy jeszcze przez chwilę i wyłączamy mikser. Do masy przesiewamy mąkę na 2-3 razy i mieszamy łopatką lub łyżką. Mieszamy krótko i szybko. Wlewamy rum, w którym moczyły się rodzynki. Masa jest gładka i puszysta. Na koniec dodajemy bakalie. Mieszamy łopatką. Masę przekładamy do foremki. Keks pieczemy długo i powoli. W sumie ponad godzinę. Pod koniec sprawdzamy patyczkiem, czy ciasto jest dobrze upieczone. Po upieczeniu keks od razu wyciągamy z piekarnika. Ostudzony keks posmarujemy gorącym drzemem. Najlepszy będzie drzem morelowy.
Cały keks, górę i boki smarujemy gorącym drzemem. Drzem zabezpieczy ciasto przed wyschnięciem i doda smaku. Keks można również polukrować lukrem z cukru pudru, gorącej wody i soku z cytryny. Kiedy lukier stwardnieje, możemy pokroić ciasto. Keks kroi się bardzo dobrze, ciasto się nie kruszy, jest zbite, wilgotne i bardzo smaczne. Idealne na święta i na co dzień, do kawy, do herbaty. Upiecz je koniecznie, nie będziesz zawiedzona. Keks jest pyszny. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao.